Piątek, 19 grudnia 2025 roku, po długich i burzliwych naradach, Unia Europejska ostatecznie zatwierdziła kredyt dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro. Środki te mają pokryć lwią część deficytu budżetowego, który na lata 2026 i 2027 szacowany jest na 135,7 miliarda euro. Aż 83 miliardy z tej kwoty zostaną przeznaczone bezpośrednio na obronność. Wypłata środków nie nastąpi jednorazowo. Planuje się przekazywanie ich w transzach przez najbliższe 2 lata. Ta decyzja to sygnał kontynuacji wsparcia, które trwa już niemal 4 lata. To czas porównywalny z okresem trwania I lub II wojny światowej. Wszystko wskazuje na to, że szeroko pojęty Zachód, reprezentowany przez UE, jest gotowy na kontynuowanie tej wojny w nieskończoność. Ale dlaczego? Jaki jest cel ostateczny? Czy sami Ukraińcy zgadzają się z taką strategią? I jak te plany wyglądają w cieniu ostatniego, głośnego skandału korupcyjnego? Na początek przypomnijmy, jak ewoluowało podejście Zachodu. W pierwszych dniach inwazji wielu cenionych ekspertów wieszczyło Kijowowi upadek w ciągu zaledwie kilku tygodni. Dlatego pomoc była początkowo dawkowana ostrożnie. Dżaweliny, stingery, wsparcie humanitarne. Jednak zdolność bojowa armii najeźdźcy okazała się mocno przestosowana. Agresorów witano nie kwiatami, lecz ogniem. Już w maju 2022 roku, gdy stało się jasne, że Ukraina przetrwa, zatwierdzono pierwsze poważne pakiety pomocowe. USA wzięły na siebie militarkę, a UE finansowanie aparatu państwowego. Ale już wtedy zarysowały się pewne tendencje. Broń przekazywano kroplówką, a nie wszystko na raz. Prawda jest taka, że Zachód nie chciał porażki Ukrainy, lecz jego priorytetem pozostało niedopuszczenie do eskalacji i rozlania się wojny na całą Europę. W połączeniu z nuklearnym szantażem Putina sprawiło to, że pełne rozbicie Rosji uznano za scenariusz niedopuszczalny. Rozkazuje ministrowi obrony narodowej i szefowi sztabu generalnego przenieść siły odstraszania armii rosyjskiej w specjalny tryb pełnienia służby bojowej. Wbrew prognozom, jesienią 2022 roku siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły obwód charkowski, osaczyły rosyjskie wojska w Chersoniu i przygotowywały się do uderzenia w stronę Morza Azowskiego. Putin w panice ogłosił mobilizację. A mianowicie dla obrony naszej ojczyzny, jej suwerenności oraz integralności terytorialnej, dla zagwarantowania bezpieczeństwa naszego narodu i ludzi zamieszkujących wyzwolone terytoria, uważam za konieczne poprzeć propozycję Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego dotyczącą przeprowadzenia w Federacji Rosyjskiej częściowej mobilizacji. Wydawało się, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, a reżim na Kremlu zaraz runie. Jednak, jak wiemy, tak się nie stało. All the people of Ukraine to know as well. The American people have been with you every step of the way, and we will stay with you. We will stay with you for as long as it takes. W październiku 2024 roku ukazała się książka Boba Woodwarda pod tytułem Wojna, która rzuciła nowe światło na kulisy działań administracji Bidena w 2022 roku. Zanim przejdziemy dalej, warto zaznaczyć, że książka ta jest swego rodzaju wizją literacką, interpretacją wydarzeń dokonaną przez jednego człowieka, który miał dostęp do kręgów Partii Demokratycznej i otoczenia prezydenta Bidena. Z tego powodu opisanych zdarzeń nie można uznawać za prawdę absolutną. Książka po prostu interpretuje fakty z perspektywy ówczesnej administracji i najprawdopodobniej została przez nią zaaprobowana. To ich obraz rzeczywistości, sposób, w jaki widzą świat. Niemniej jednak pozwala ona całkiem dobrze zrozumieć, jakimi motywami kierowali się członkowie rządu USA, podejmując ówczesne decyzje w sprawie Ukrainy. Najciekawszy w tym kontekście jest rozdział 35. To właśnie on opisuje wydarzenia z jesieni 2022 roku z punktu widzenia Bidena i jego zespołu. Więc co się tam właściwie działo?
USA przychwyciły rozmowy rosyjskich generałów oraz Putina, którzy byli świadomi nadchodzącej katastrofy. Okrążenie 30-tysięcznego zgrupowania w Chersoniu i realnej groźby utraty Krymu. W odpowiedzi Kreml na poważnie rozważał użycie taktycznej broni jądrowej. To śmiertelnie przeraziło Waszyngton. Biden za wszelką cenę chciał uniknąć użycia broni jądrowej, a aby temu zapobiec, wybrano taktykę obłaskawiania Rosji. Prowadzono rozmowy z rosyjskimi generałami, których wyraźnie zapewniano, że USA nie dadzą powodu do ataku i jakim mogłaby być na przykład druzgocąca klęska wojsk, do której mogła dojść w Chersoniu. I jak się ostatecznie okazało, Amerykanie nie kłamali, byli w tej kwestii wobec Rosjan całkowicie szczerzymi. Pod koniec rozdziału podsumowano tę sytuację jako grę, w której Biden i jego zespół nie mogli pozwolić Ukrainie na całkowitą przegraną, ale nie mogli też dać jej wygrać, ponieważ bali się głowić jądrowych Putina. W kalkulacji Bidena nawet cień szansy na eskalację nuklearną jawił się jako katastrofa o niewyobrażalnej skali, przy której wizja wieloletniego krwawego konfliktu na Ukrainie wydawała się ceną możliwą do zaakceptowania. Ukraińcy, rzecz jasna, zostali sprowadzeni do roli karty przetargowej. Amerykanie nie mogli wydać Ukrainie bezpośredniego rozkazu wstrzymać ofensywę, ale mogli ograniczyć dostawy. W ten sposób administracja USA pozwoliła Putinowi zachować twarz, wycofać się z Chersonia z minimalnymi stratami i okopać się na lewym brzegu Dniepru. Ukrainie natomiast zaszczepiono wiarę w magiczną kontrofensywę 2023 roku, na którą Zachód rzekomo miał dać wszystko, co niezbędne. Finał jest nam znany. Rosjanie zdążyli zbudować głęboką linię obrony i pola minowe. Nowa fala kontraktowców i zmobilizowanych załatała dziury w kadrach armii rosyjskiej, a niebo pozostało pod pełną kontrolą ich lotnictwa. Ukraina poniosła ciężką klęskę. Od tego momentu wojna przeszła w fazę pełzającą. Rosjanie powoli prą naprzód, Ukraińcy są zmuszeni do odwrotu. Taki status quo w pełni urządzał Zachód. Administracja Bidena trzymała konflikt pod kontrolą, a Europa spała spokojnie, wiedząc, że rosyjska armia ugrzezła w ukraińskich stepach. O zdanie samych Ukraińców, zwłaszcza tych w okopach, rzecz jasna nikt nie pytał. Кто-то воюет, ну а кто-то пользуется этим. Ну, конечно, бывает, но бывает не без этого. Wykorzystywanie Ukraińców jako zasobu do ścierania machiny wojennej Rosji ma swoją cyniczną logikę. Ale dlaczego najwyższe kierownictwo Ukrainy pozwala na takie traktowanie własnego narodu? Odpowiedź kryje się w ciężkim poradzieckim dziedzictwie. Korupcja przysiągnęła wszystkie szczeble ukraińskiej władzy. Stała się ona tak naturalnym elementem ukraińskiej rzeczywistości, że można ją spotkać dosłownie na każdym kroku. To problem kompleksowy, który dręczy ukraińską państwowość od samego początku odzyskania niepodległości. Wraz z wybuchem wojny wielu ludzi, którzy dobrowolnie ruszyli na front, by bronić kraju przed agresorem, naturalnie liczyło na zmiany na lepsze. Jednak, jak pokazał czas, sytuacja uległa jedynie pogarszeniu. Państwowi korupcjonarze na Ukrainie nagle zyskali dostęp do ogromnych strumieni zachodniej pomocy finansowej i materialnej. W połączeniu z brakiem zasad moralnych doprowadziło to do przygnębiających konsekwencji. Podczas gdy jedni ginęli na froncie broniąc ojczyzny, inni błyskawicznie się bogacili, rozkradając fundusze wojskowe. Urzędnicy na Ukrainie stali się materialnie zainteresowani tym, aby ten krwawy przynośnik śmierci nigdy się nie zatrzymał. Co więcej, problem korupcji nie ominął najwyższych szczebli władzy. Wręcz przeciwnie, stały się one bastionem upadku moralnego elit. Niedawny skandal z udziałem Mindycza, bliskiego przyjaciela prezydenta, jedynie potwierdził udział najbliższego otoczenia Ziełenskiego w mrocznych układach. Trudno uwierzyć, by prezydent nie wiedział, że ludzie z jego najbliższego kręgu byli zamieszani w malwersacje idące w setki milionów euro. Kiedy kradzież na tak gigantyczną skalę odbywa się na samym szczycie, oczywiste jest, że urzędnicy niższego szczebla również nie odmawiają sobie niczego. Bardzo wymowny stał się przypadek Madame Krupy.
szefowej komisji lekarskiej, w której domu znaleziono miliony dolarów w gotówce, upchnięte nawet w materacach. Urzędniczka dorobiła się fortuny na sprzedaży fikcyjnych zaświadczeń o niepełnosprawności, umożliwiających unikanie służby wojskowej. W obliczu tak rażącej korupcji zarobki żołnierzy prawie nie rosną, a biorąc pod uwagę inflację wręcz spadają. To zjawisko nie mogło pozostać bez wpływu na napływ ochotników do armii. Władze nie wymyśliły nic lepszego niż przymusowa mobilizacja obywateli. Taki stan rzeczy, w którym biedni walczą, a bogaci cieszą się życiem, skrajnie demoralizuje społeczeństwo oraz tych, którzy od lat trwają na froncie bez rotacji. Na Zachodzie oczywiście wiedzą o tej fatalnej sytuacji. W 2025 roku wraz z dojściem Donalda Trumpa do władzy w USA ukształtowały się dwa główne podejścia do tego problemu. Podejście UE zakładające kontynuację wojny na dotychczasowych zasadach i nowe podejście USA przewidywające zatrzymanie obu stron na obecnej linii frontu i negocjacje pokojowe. Przeanalizujmy po kolei każdy z nich. We all want peace for Ukraine, and for that, Ukraine must be in a position of strength. Dlaczego Unia Europejska, mimo deklarowanego dążenia do sprawiedliwości i dobrobytu dla Ukrainy, wciąż finansuje kontynuację wojny? Wojny, której perspektywy są skrajnie mgliste, a każdy kolejny dzień pogrąża Ukrainę w coraz głębszym kryzysie. Dlaczego zatem, skoro europejskim politykom tak bardzo zależy na zwycięstwie Ukrainy, nie potrafią dostarczyć jej wszystkiego, co niezbędne do wygranej, a jedynie to, co pozwala na kontynuowanie tej krwawej rzezi? Odpowiedź jest złożona i sięga głęboko w historię. Dziesięciolecia dostatniego życia i skupienia na socjalnym populizmie rozleniwiły Unię, podczas gdy na wschodzie wciąż pamiętano o radzieckiej dyktaturze. Europa Zachodnia od 1945 roku była pod bezpiecznym parasolem ochronnym USA. Rozpad ZSRR stał się pretekstem do ostatecznego zapomnienia o własnych armiach. Wydawało się, że era wojen odeszła w niebyt raz na zawsze. Ten czas pokoju i dostatku wykreował pokolenie słabych przywódców. Oni zaś powoli, lecz nieubłaganie, prowadzili Europę ku upadkowi i strukturalnemu rozkładowi. Starzenie się społeczeństwa, zastępowanie populacji przedstawicielami obcych kulturowo grup oraz rozdmuchany socjal pogłębiły ten proces. Gigantyczne długi publiczne sprawiły, że realna mobilizacja gospodarki stała się niemożliwa. Dziś nawet płotki o przywróceniu poboru wywołują w społeczeństwach, choćby w Niemczech, szok i gwałtowny opór. Wyobraźcie sobie teraz, jak wygodnie jest mieć pod ręką Ukrainę z całkowicie zależną od was, skorumpowaną elitą władzy, kraj, który mieli armię Putina zamiast Europejczyków. Przy czym nie giną wasi obywatele, lecz Ukraińcy, wobec których wy, jako politycy, nie macie żadnych zobowiązań. Tak, trzeba za to płacić. Tak, znaczna część tych pieniędzy zostaje rozkradziona. Ale dla eurobiurokratów to wciąż genialny interes. Ten outsourcing wojny kosztuje Europę wielokrotnie mniej niż własny rozwój armii. A dodatkowym bonusem jest napływ bliskiego kulturowo, wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego. Ci ludzie niemal natychmiast zasilają gospodarki Unii, łatając dziury powstałe w wyniku kryzysu demograficznego. Stojąc przed wyborem między mobilizacją i niepopularnymi reformami a dalszą stagnacją, Europa u schyłku czwartego roku wojny najwyraźniej wybrała tę drugą drogę. Mamy do czynienia z niebezpiecznym pęknięciem, podczas gdy wschodnia flanka, Polska, kraje bałtyckie czy Finlandia próbuje przekuć czas kupiony ceną ukraińskiego życia w realną zdolność obronną. Państwa na zachód od Berlina ograniczają się jedynie do pozorowania przygotowań. W przypadku bezpośredniego starcia z Rosją bez wsparcia USA z oceanu, państwa Europy Wschodniej ryzykują tragicznie osamotnienie w walce z doświadczoną rosyjską armią. Brukseli nie pozostanie wtedy nic innego, jak tylko raz jeszcze sięgnąć po swój ulubiony instrument. Wyrażenie starego, dobrego, głębokiego zaniepokojenia. Before describing the commitments, let me say a few words about the concerns that we had.
It is a matter of concerns for the EU. We are a bit concerned. We are seriously concerned. I am concerned. We share concerns. The Commission is deeply concerned. As a first reaction, I'm deeply concerned. And I can tell you that we remain deeply concerned. As the European Union remains concerned. I have concerns. So we were concerned. We share concern. The situation remains a serious concern. And we are concerned. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Wraz z powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu amerykańska polityka zagraniczna przeszła radykalną transformację. Kwestia ukraińska, będąca wcześniej priorytetem administracji Bidena, została poddana całkowitej rewizji. Jeszcze w trakcie wyścigu wyborczego Trump nieustannie krytykował demokratów za doprowadzenie do eskalacji i sponsorowanie konfliktu, który demonstracyjnie nazywał wojną Bidena. Słuchaj, to jest wojna Joe'ego Bidena, to nie jest moja wojna. To jest wojna Bidena, to nie jest moja wojna. Jestem tu od bardzo krótkiego czasu. To jest wojna, która toczyła się za Bidena. On dał im miliardy i miliardy dolarów. Ale pamiętaj o tym, to jest wojna Bidena. Musisz zrozumieć, co bardzo ważne, to jest wojna Bidena. To nie jest moja wojna. Jestem tu, żeby nas z tego wyciągnąć. To jest kompletny bałagan. Ale to jest wojna Bidena i to jest wojna, w którą nas wciągnął, albo pośrednio nas w nią wciągnął. To nigdy nie powinno było się wydarzyć, nigdy by się nie wydarzyło, jak gdybym był prezydentem. Jego głównym hasłem wyborczym była obietnica zakończenia działań wojennych w ciągu 24 godzin. Zanim jeszcze dotrę do gabinetu owalnego, zakończę katastrofalną wojnę między Rosją a Ukrainą. Zajmie mi to nie więcej niż 1 dzień. Zakończę tę wojnę w 1 dzień. To zajmie 24 godziny. Znam dobrze Zełenskiego, znam dobrze Putina. Powiedziałbym Putinowi, musicie się dogadać. Powiedziałbym Zełenskiemu, musicie się dogadać. Doprowadziłbym do porozumienia w 24 godziny. Rzecz jasna, po inauguracji cud wdoby się nie wydarzył. Niemniej jednak zespół Trumpa natychmiast przeszedł do agresywnej dyplomacji. Trump postrzegał wojnę jako problematyczny projekt biznesowy. Każdy ze stron należało zaoferować takie bonusy, które mogłyby przedstawić własnym narodom jako zwycięstwo, jednocześnie drastycznie ograniczając ich apetyty. Pakiet propozycji dla Rosji obejmował między innymi zamrożenie wzdłuż linii frontu, de facto uznanie rosyjskiej kontroli nad zajętymi terytoriami bez wymogu ich formalnego zwrotu, zniesienie sankcji, etapowy plan powrotu banków do systemu SWIFT oraz odmrożenie części aktywów, neutralny status Ukrainy, moratorium na przystąpienie kraju do NATO na co najmniej 20 lat, rehabilitacja, zdjęcie statusu państwa pariasa oraz zapis o wzajemnej amnestii za zbrodnie wojenne. Dla Ukrainy warunki były znacznie surowsze. W rzeczywistości sprowadzały się jedynie do obietnicy inwestycji w odbudowę oraz dostępu do amerykańskiego uzbrojenia na zasadach komercyjnych. Administracja Trumpa wychodziła z założeń cynicznego realizmu. Rosja prowadzi wojnę na wyczerpanie, w której powoli zyskuje przewagę, a Ukraina jest zbyt zależna od pomocy zewnętrznej, by dyktować własne warunki. Priorytetem stało się tempo zawieszenia broni, a nie poszukiwanie sprawiedliwości. Chcę, żeby wszyscy na świecie przestali umierać. Umierają zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Chcę, żeby po prostu przestali umierać. Jednocześnie sformułowane polityki Kija Trumpa wobec Moskwy, groźba załamania dochodów z ropy poprzez sankcje wtórne i cła nałożone na kluczowych odbiorców, Indie i Chiny, a także ryzyko przekazania Ukrainie nieograniczonej ilości broni w przypadku odmowy negocjacji. Wobec Kijowa bezpośrednia groźba całkowitego wstrzymania wszelkich dostaw i finansowania. Mimo tak silnej presji do początku 2026 roku podejście to nie doprowadziło do trwałego pokoju. Strony ugrzęzły w szczegółach. Moskwa, wbrew hojności USA, żądała jeszcze dalej idących ustępstw, w szczególności pełnej kontroli nad obwodem donieckim, co dla Kijowa było nie do zaakceptowania. Kijów natomiast odmawiał podpisania dokumentów bez żelaznych gwarancji bezpieczeństwa na wypadek nowej agresji, których Trump nie zamierzał udzielać.
Amerykański kij również spalił na panewce. Unia Europejska zdołała przejąć lwią część ciężaru wsparcia dla Ukrainy, a wprowadzenie ceł handlowych przeciwko Indiom i Chinom za zakup rosyjskich surowców energetycznych okazało się zbyt bolesne dla samej gospodarki amerykańskiej. I spójrzmy tylko, gdzie się znaleźliśmy teraz w tak krótkim czasie. Jedyne pytanie, jakie teraz pozostaje, to ile jeszcze żyć zostanie niepotrzebnie straconych po obu stronach. Chiny i Indie są głównymi finansującymi trwającą wojnę, kontynuując zakup rosyjskiej ropy. Ale co niewybaczalne, nawet kraje NATO nie odcięły się w dużej mierze od rosyjskiej energii i rosyjskich produktów energetycznych, o czym, jak wiesz, dowiedziałem się jakieś 2 tygodnie temu i nie byłem zadowolony. Pomyśl o tym, finansują wojnę przeciwko sobie. Kto do diabła o tym słyszał? Jeśli Rosja nie będzie gotowa na układ, by zakończyć wojnę, wtedy Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane, by nałożyć bardzo silny pakiet ceł, co, jak wierzę, bardzo szybko powstrzymałoby rozlew krwi. Aby jednak te cła były skuteczne, państwa europejskie, wy wszyscy tu zgromadzeni w tej chwili, musiałyby do nas dołączyć, przyjmując dokładnie te same środki. No wiecie, wy jesteście do tego znacznie bliżej. Nas przecież dzieli cały ocean. Wy jesteście tam na miejscu, a Europa musi w końcu zacząć działać. Nie mogą przecież tak dalej postępować. Kupują ropę i gaz od Rosji w tym samym czasie, gdy z nią walczą. To jest dla nich żenujące i było im bardzo żenująco, gdy się o tym dowiedziałem. Mogę wam to powiedzieć, muszą natychmiast zaprzestać wszelkich zakupów energii z Rosji. W przeciwnym razie wszyscy marnujemy mnóstwo czasu. Jestem gotów to omówić, omówimy to dzisiaj. W efekcie w styczniu 2026 roku zapanował pad. Stany Zjednoczone faktycznie zdystansowały się od aktywnego udziału w konflikcie, ograniczając swoją rolę do sporadycznych prób mediacji i przerzucając główny ciężar finansowy wojny na barki Europy. Z początkiem 2026 roku sytuacja ostatecznie utknęła w martwym punkcie. Ani Kijów, ani Moskwa nie są gotowe na kompromisy. Obie strony liczą na wyciśnięcie z sytuacji maksimum, de facto sabotując próby Waszyngtonu zmierzające do zakończenia wojny. Dopóki jedna ze stron nie zderzy się z wewnętrznym kolapsem lub nie poniesie katastrofalnej klęski na froncie, to koło zamachowe będzie się kręcić dalej. Podejście Trumpa jest pragmatycznie aż do granic cynizmu. Zwyciężył pod hasłem America First i byłoby z jego strony dziwne, gdyby zmienił kurs, zasypując Ukrainę bronią w imię sprawiedliwego pokoju. Na obecnym etapie nawet masowe dostawy nie gwarantują zwycięstwa. Zasoby są wyczerpane, a wewnętrzne problemy Ukrainy aż nadto widoczne. Dla Trumpa to nieuzasadnione ryzyko, którego nie podejmie i zresztą nie musi. Okno możliwości dla rozwiązania małym kosztem zatrzasnęło się jeszcze w 2022 roku. Od tego czasu Rosja przestawiła gospodarkę na tryb wojenny i dziś pełne wyzwolenie terytoriów jest niemożliwe bez bezpośredniego udziału wojsk NATO. Zespół Trumpa jedynie artykułuje tę gorzką rzeczywistość. USA nie zamierzają płacić za ten konflikt ani dolarami, ani życiem swoich obywateli. Wybierają pokój na takich warunkach, jakie są możliwe tu i teraz. Na tym tle postawa Brukseli jawi się jako szczyt obłudy. Głośne deklaracje o obronie prawa międzynarodowego nie idą w parze z realną mobilizacją zasobów. Unia Europejska żąda od Ukrainy walki do zwycięskiego końca, jednocześnie wciąż szukając luk, by kupować rosyjskie surowce. Wydzielając ochłapy z łącznego PKB, Europa daje Ukrainie szansę na utrzymanie frontu, ale nie na zwycięstwo. W tej logice Ukraińcy stają się narzędziem powstrzymywania, a ich losy efektem ubocznym prób odwlekania przez UE momentu podjęcia twardych decyzji. Świat, w którym agresja przynosi dywidendy, to niebezpieczny precedens i upadek dawnego porządku. Być może jednak ostatnie dekady stabilności były jedynie historyczną anomalią, a nie nową normą. I świat, czy mu się to podoba, czy nie, będzie musiał zaadaptować się do powrotu dyktatu prawa silniejszego. A co wy o tym sądzicie? Zgadzacie się, czy nie?
Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Chętnie poznam wasze zdanie. Do zobaczenia.